Nawrocki powołał Cęckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To nie żart, to kpina z Wojska Polskiego, mówią byli dowódcy. Cęckiewicz nie ma doświadczenia, ale za to ma zarzuty dotyczące odtajnienia fragmentów planu obronnego Polski Warta. Cęckiewicz w BBN to jak dziecko z zapałkami w składzie amunicji. Komentujemy, zanim będzie za późno. Cześć, witam Was. Moi drodzy, miało być o granicy, znowu nie będzie. Religii też dzisiaj nie będzie. Dzisiaj będzie coś, co mnie i nie tylko mnie, ale podejrzewam wielu Polaków zbulwersowało. Jak wiecie, ten Sąd Najwyższy, ten twór Kaczyńskiego, do przyklepywania jego decyzji zatwierdził ważność wyborów Alfonsa Nawrockiego. Nawrocki, nie tracąc czasu, postanowił urządzić swoją nową melinę, którą kiedyś był Pałac Prezydencki. Ten sutener gangu z Trójmiasta podjął właśnie decyzję, pewnie o tym słyszeliście. Ubek trzeciego pokolenia, Sławomir Cęckiewicz, będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po prostu Nawrocki po raz kolejny taką gęstą charą splunął Polakom w twarz. Zdrajca Cęckiewicz ma zarzuty karne za upublicznienie tajnych planów obronnych Polski. Zdrajcy grozi 10 lat więzienia. Teraz Cęckiewicz nie będzie musiał upubliczniać pod jakimś pretekstem tajemnic wojskowych. Teraz będzie mógł po prostu wysłać maila bezpośrednio ze wszystkimi planami, o ile dostanie dostęp do tajnych informacji, bo na razie ich nie ma, ale w PiS-ie, jak wiecie, wszystko jest możliwe. Jak wszyscy pewnie wiecie, Cęckiewicz jest członkiem Lex Tusk. Alfons lepiej wybrać po prostu nie mógł. To jest gość, który otwarcie pochwala dyktatora Franco. Ale esbecka rodzina zobowiązuje. Jak wiecie, Cęckiewicz jest trzecim pokoleniem ubeków, przepraszam. Taka esbecka rodzinka uwikłana we wprowadzenie stalinizmu w Polsce. Cęckiewicz współpracował z agentem rosyjskim Tomaszem L. w komisji Macierewicza. Cęckiewicz, podobnie jak Putin, to jawny przeciwnik nowoczesnej cywilizacji zachodniej. Publicznie bowiem przedstawia się jako zwolennik ultrareligijnego ruchu tak zwanego lefebrystów. Lefebryści, podobnie jak Putin, zwalczają podstawowe zasady współczesnego Zachodu. Ich wrogiem, podobnie jak Putina, są zachodnie pojęcia wolności, godności jednostki. Nawet Watykan jest wrogiem. Tak dla przypomnienia, dyrektorem Grand Hotelu przez długie lata był Mieczysław Cęckiewicz, major SB na tak zwanej ENCE, czyli na etacie niejawnym. Tak, moi drodzy, dziadek tego Sławomira Cęckiewicza, dokładnie dziadek tego gościa. Potem dziwnym trafem Nawrocki tam pracował, może na tych samych kanapach, w tych samych pokojach z mikrofonami. A jeszcze potem głównym promotorem kariery Nawrockiego, dzięki któremu został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, a później prezesem IPN, był, zgadniecie? Nie zgadniecie, Sławomir Cęckiewicz. A teraz Nawrocki, że ma być tym pisowskim prezydentem, jaki ten świat jest, powiem wam, mały, bardzo mały, a Cęckiewicz szefem BBN-u. Takie malutkie zbiegi okoliczności. Czasem, powiem wam, myślę sobie przed snem, kto w te wszystkie tajemnice utrwalone w tych wszystkich superhotelach PRL-u wówczas przemiany zbierał ze sobą te informacje i gdzie.
Pewnie nikt. Zniszczone to wszystko przecież zostało, prawda? Prawda, że zostało zniszczone? No, ale moi drodzy, tacy są już płatni propagandziści PiS-u, czyli tak zwany historyk na sprzedaż Cęckiewicz, Rachoń z TVP, z tym swoim głośnym, zmanipulowanym paszkwilem Reset. Wszyscy o tym słyszeliśmy. Uderzają w działacza pierwszej Solidarności Donalda Tuska, weterana wojny w Afganistanie Radosława Sikorskiego. Cęckiewicz to prywatnie wnuk powojennego ubeka Mieczysława oraz syn perelowskiego dyrektora Grand Hotelu w Sopocie, gdzie jak w każdym hotelu służba bezpieczeństwa kontrolowała zyski z prostytucji i cinkciarstwa. Potem się pojawił tam Nawrocki, potem Nawrocki zrobił karierę, a teraz Cęckiewicz w BBN-ie. Kuźwa, same przypadki. Ale jak wszyscy wiemy, Nawrocki, podobnie jak PiS, Polskę i Polaków ma głęboko w dupie. A sytuacja, w której człowiek podejrzewany o pomocnictwo w ujawnieniu strategicznych tajemnic naszego państwa zostaje szefem BBN-u u Nawrockiego, no nie jest do zaakceptowania. W jego rękach znajdą się najbardziej tajne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa i obywateli. Dzięki takiemu posunięciu Polska może stać się całkowicie bezbronna. Bo nie wiem, być może się mylę, ale mam wrażenie, że wpuszczenie Cęckiewicza do BBN-u to taki kolejny akt samobójstwa Polski na raty. Samobójstwa, które jest też morderstwem, bo Rosjanie nas mordują naszymi własnymi rękoma. Właśnie między innymi rękoma takich pożytecznych idiotów jak Nawrocki czy Cęckiewicz. Zgubiały powstań ludu ziemi, powstańcie, których lepszy trud. Wierzch PiS-u blaski promienny, powiedzie w bój ten ciemny lud. Bój to będzie ostatni, Tuska skończy się trud. Gdy Putin nasz bratnik ogarnie ludzki ród. No ale moi drodzy, środowisko LGBT powinno być dumne, bo ten podobno kryptogej historyk Sławomir Cęckiewicz będzie szefem w kancelarii sutenera Nawrockiego, więc no jakiś tam ukryty, nieukryty, ale przedstawiciel tego środowiska będzie no, na najwyższych szczeblach, jakby nie patrzeć. No okej, ale przejdźmy do rzeczy. Tak, wspomniałem, Alfons Nawrocki ogłosił, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cęckiewicz. Na zastępców z kolei wybrał generała Andrzeja Kowalskiego oraz generała Mirosława Brysia. Tych generałów nie znam, więc na ich temat wypowiadać się nie będę. No ale głównym moim dzisiejszym zainteresowanym jest właśnie ubek w trzecim pokoleniu, czyli Cęckiewicz. Ubiegając się o poświadczenie bezpieczeństwa, zataił fakt, że się leczy, zapewne psychiatrycznie. No, krótko mówiąc, kłamał. Jeśli chciał ukryć leczenie, to ten fakt mógł być podłożem szantażu wobec niego. No jak wiecie, obce służby wywiadów wykorzystają wszystko. Tak czy inaczej, moi drodzy, no jest to komedia, ponury żart
z bezpieczeństwa narodowego. Cęckiewicz dostaje legitymację, Nawrocki klucze do państwa. I to się niestety, moi drodzy, dzieje naprawdę. Nawrocki, człowiek o aparycji rozważnego stróża Muzeum Żołnierzy Wyklętych i o, nie wiem, poglądach prosto z rekonstrukcji historycznej 1939 roku właśnie ogłosił, że szefem BBN-u zostaje Cęckiewicz. No, chodząca archiwalna rekonstrukcja krzyku, nie wiem, agent. Tak czy inaczej, no, polska polityka wchodzi w nowy sezon, a obsada wygląda, jakby została dobrana przez reżysera propagandy historycznej i scenografa z Ministerstwa Absurdów. Rzecz jasna, Nawrocki przedstawia go jako wybitnego intelektualistę, co brzmi trochę jakby, nie wiem, nazwano patelnię wybitnym instrumentem muzycznym. Tylko dlatego, że ktoś na niej wystukał, nie wiem, hymn narodowy. Ten cały duet Nawrocki i Cęckiewicz wyglądają jak taki spin-off z Gwiezdnych Wojen, w którym imperium składa się z historyków i moralnych samozwańców. Jeden grzmi z mównicy jak, nie wiem, weteran szlaku bojowego na Twitterze, a drugi widzi komunistycznych agentów nawet w kalejdoskopie. Cęckiewicz, zamiast, nie wiem, od razu rzucić się do inwentaryzacji potencjalnych zdrajców, zapewnia o harmonijnej współpracy i merytorycznym wsparciu. No, powiem wam, bardzo to jest urocze. Jakby, nie wiem, Hannibal Lecter zapowiedział, że teraz będzie dietetykiem. No, dodajmy tu jeszcze, mówimy o człowieku, który dostał zarzuty pomocnictwa w ujawnianiu tajnych planów obronnych naszego kraju. No ale, moi drodzy, wychodzi na to, że w tej nowej Polsce, gdzie Nawrocki będzie prezydentem, najwyraźniej jest tak, że jeśli masz zarzuty, to masz awans. Zresztą tak już było wcześniej. Po prostu taka typowa pisowska dobra zmiana. Tymczasem Nawrocki wraz z wyrazem takiej absolutnej pewności zapowiada zmianę programatyki nominacji generalskich. No, to jest w ogóle już abstrakcją, że były sutener gangus będzie wręczał nominacje generalne czy policji, czy wojsku. No, ale też zapowiedział nowe kontrakty dla armii i suwerenność w zarządzaniu bezpieczeństwem. No, powiem wam, że brzmi to jak skrzyżowanie expose z urojeniem, nie wiem, mesjańskim, a wszystko to takie podlane gęstym sosem patriotyzmu, bo no przecież jak oznajmił, nie ma dobrego żołnierza, jeśli nie ma on narodowej tożsamości, czyli nie jesteś narodowy, nie pracujesz czysto, przejrzyście, totalnie, czy nie wiem, totalitarnie. W planach tej nowej ekipy wojsko z narodową tożsamością, czyli najpewniej z obowiązkową lekcją, nie wiem, śpiewu hymnu na głosy, z regularną, nie wiem, rekolekcyjną musztrą. No, powiem wam, że naprawdę słabo to wszystko widzę. Nawrocki poinformował, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cęckiewicz. Tak, ten sam Cęckiewicz, który ma prokuratorskie zarzuty za pomoc w odtajnieniu ważnych wojskowych dokumentów, który tworzył
lipną komisję do spraw badania rosyjskich wpływów i ten sam, który tworzył paszkwil pod tytułem Reset. Już teraz z tej nominacji najbardziej cieszą się Rosjanie. A jedno jest pewne, Nawrocki nie będzie prezydentem wszystkich Polaków. On będzie prezydentem PiS-u. A do tego coś czuję, że jeszcze gorszym niż Andrzej Duda. No tak czy inaczej, moi drodzy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie jakąś taką redutą konsensacji, czyli mówiąc po ludzku, zamiast zadawać pytania, ma kiwać głową i wystawiać certyfikaty z przywiązania do ojczyzny. Na deser tego teatralnego widowiska Nawrocki, już kompletnie rozgrzany, własnym oczywiście entuzjazmem, złożył ukłon w stronę Bąkiewicza. Tak, tego samego Bąkiewicza, który kiedyś krzyczał do tłumu przez megafon z częstotliwością godną syreny alarmowej. Zresztą to już o tym też mówiłem, ale Nawrocki stwierdził, że dziękuję panu Bąkiewiczowi. Ja już wam wcześniej mówiłem, że ja blado widzę właśnie prezydenturę Nawrockiego, jak on się zachwyca takim czymś jak Bąkiewicz. Jak powiedział, państwo nie radziło sobie z kryzysem na granicy. Niemcy podrzucali nam emigrantów. Po 6 sierpnia nasze granice będą bezpieczne. Idzie prezydent, który będzie o to dbać. No, przepraszam, przeklnę, ale rozjebało mnie to na łopatki. Jeśli ktokolwiek myślał, że w BBN zajmie się, nie wiem, analizą ryzyk strategicznych i zabezpieczeniem cybernetycznym, no moi drodzy, to przykro mi. Dostajecie Bąkiewicza jako moralnego bohatera i pogranicznika z łaski nacjonalistycznej wizji. Czyli inaczej mówiąc, zamiast analityków, narodowe bojówki z kartonem i sznurkiem, nie wiem, a jakby było mało, Nawrocki dodał swoje 3 grosze w sprawie oczywiście też ambasadorów. No i odnośnie ambasadorów z taką, nie wiem, wyższością godną recenzenta teatralnego powiedział: Bogdan Klich nie powinien być ambasadorem USA. Ubliżał prezydentowi Trumpowi. Ani pan Klich, ani pan przepraszam, nie uzyskają mojej akceptacji. No cóż, w dyplomacji nowej ery najwyraźniej najważniejszym kryterium nie będzie doświadczenie czy kompetencja, ale lojalność wobec oczywiście Trumpa i umiejętność nieubliżania mu nawet w myślach, bo no wiecie, no nie można, jak tak, nie wypada, no trzeba na klęcząco, na odpowiedniej wysokości lizać tą pomarańczową dupę Trumpa. No podejrzewam, że głowę ma Nawrocki pełną pomysłów, może, nie wiem, wpadnie na pomysł rekonstrukcji Berezy Kartuskiej jako centrum szkoleń dla opornych samorządowców. Nie wiem, może obowiązkowe testy z patriotyzmu przed zatrudnieniem w urzędzie gminy. Nie wiem, a może każdy obywatel dostanie teczkę, nie jakąś tam IPN-owską, tylko specjalną, nową, w której będą oceniane jego postawy narodowe według kryteriów, no oczywiście nowego BBN-u. Po prostu Polsko, trzymaj się. Nadchodzą czasy, w których historia nie tylko się powtarza, ona wraca z broszurą IPN, nie wiem, kościelnym błogosławieństwem i orłem na piersi, który spogląda z niepokojem. Chciałem przede wszystkim na początku podziękować za zaufanie panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dziękuję za całe tygodnie dyskusji o tym, jak ma w przyszłości wyglądać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Państwu natomiast chciałem, czy za pośrednictwem państwa, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że
biuro kierowane przeze mnie, przez nas wspólnie z generałami będzie przede wszystkim merytorycznym, organizacyjnym wsparciem w realizacji konstytucyjnych zadań prezydenta Rzeczpospolitej, czyli zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i można powiedzieć opieki nad całym bezpieczeństwem państwa polskiego. Po drugie, chciałem podkreślić, że kierowane przez nas biuro nie będzie ani jakąś redutą kontestacji tego wszystkiego, co będzie dobrym projektem rządu, przede wszystkim ministra obrony narodowej czy ministra spraw wewnętrznych i administracji, co będzie wychodziło naprzeciw obronności państwa, naszego bezpieczeństwa, powiększania naszych zdolności obronnych. W tym wszystkim będziemy rząd polski wspierać. Chcę też podkreślić, że nie będziemy takimi mimowolnymi akuszerami tego, co przyjdzie z rządu. Będziemy chcieli być merytorycznym, również organizacyjnym wsparciem dla wypracowania optymalnych dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa projektów. Wreszcie chciałem podkreślić, że nie ma dobrego funkcjonariusza, nie ma dobrego żołnierza, nie ma dobrego urzędnika, który by na co dzień pracował nad bezpieczeństwem, bronił polskiego bezpieczeństwa, jeśli nie będzie on miał patriotycznej, narodowej tożsamości i również te zadania, które często są jakby pomijane, a które szczególnie, tak chyba mogę powiedzieć, i panu prezydentowi, i mnie, jesteśmy historykami, pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej na dziś, są szczególnie bliskie i chcielibyśmy, trochę trawestując słowa Wincentego Witosa, które bardzo często w czasie kampanii wyborczej pan prezydent cytował, żeby nie tylko polski uczeń wychodził Polakiem ze szkoły, ale również, żeby każdy polski żołnierz, każdy polski funkcjonariusz, wierzę, że tak jest, ale musimy jeszcze tutaj wykonać, myślę, bardzo dużo pracy, był polskim patriotą i ta tożsamość jest po prostu warunkiem do tego, żeby Polska była skutecznie broniona. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi, moim zastępcom życzę wszystkiego najlepszego. Myślę, że to będzie dobry czas dla bezpieczeństwa Polski, że to będzie dobry czas również dla współpracy z każdym rządem, z każdym ministrem, który dba o bezpieczeństwo. Chciałbym, żeby to była współpraca harmonijna, właśnie nie jakaś antagonistyczna, bez względu na to, co mnie również osobiście spotkało w ostatnim półtoraroczu. Chciałbym podkreślić to nowe otwarcie i chęć i wolę współpracy w dziedzinie właśnie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, za przyjęcie naszego Także, moi drodzy, jak wspomniałem, decyzja Nawrockiego, by uczynić szefem BBN-u Cęckiewicza. Co to dokładnie oznacza? No, Cęckiewicz na 100% niczego Polakom nie gwarantuje poza zadymą, manipulowaniem informacjami pod wybraną tezę. W jakimkolwiek obszarze, którym uzna za ważny oczywiście dla siebie, dla partii. Pod koniec rządu PiS kierował tą całą śmieszną speckomisją badającą niby wpływy rosyjskie w Polsce, ale potocznie zwaną Lex Tusk, bo jej celem było administracyjne skasowanie możliwości funkcjonowania w przestrzeni publicznej właśnie Tuska. Zresztą wiecie, że pisowcy mają swoistego pierdolca na punkcie Tuska. Taki Trybunał Stanu bez prawa obrony likwidował WSI tak zawzięcie, że komisja ujawniła dane polskiej agentury poza granicami Polski. Rozbicie komunistycznych wpływów, nie zdrada wobec ludzi, którzy zaufali Polsce, nieważne jakiej.
Gdzieś w Afganistanie czy innym kraju nie muszą rozeznawać, kto jest dobry, a kto zły w Polsce. Zaufali polskiemu oficerowi, a mitoman Macierewicz razem z Cęckiewiczem wysadzili to zaufanie po prostu w powietrze, bo było to potrzebne do takiej biedaczki politycznej. Według przepisów Cęckiewicz otrzyma poświadczenie dostępu do tajemnicy państwowej, bo tyczy się wobec niego postępowanie w sprawie ujawnienia przez niego tajemnicy Wojska Polskiego w postaci planów operacyjnych. No ale jak wszyscy wiemy, zrobił to, by Błaszczak mógł zaatakować Tuska bredniami o rzekomej chęci oddania bez walki połowy Polski w trakcie ewentualnej ruskiej agresji. Co zostało wyjaśnione przez wojskowych, jak to miało wyglądać i że to był jeden z iluś tam wariantów. No ale o tym już mówiłem. I tutaj pytanie, czy to zła wola? Według mnie to zwykły polityczny cynizm. Jak szef BBN ma skutecznie kierować tą instytucją bez dostępu do tajemnic? Bo wątpię, żeby takiemu człowiekowi jak Cęckiewicz czy Nawrocki nawet na to zgodziło się powierzyć swoje tajemnice. Powiem wam szczerze, w to wątpię. Nie wiem, ale będzie to pewnie obchodzone olewaniem brakiem dostępu, jak znam PiS. Wszak cała kancelaria to będą sami swoi, jakby nie patrzeć, nominaci nie Nawrockiego, bo Nawrocki jest nominatem Kaczyńskiego, tylko to będą nominaci Kaczyńskiego. A już doskonale wiemy, że Nawrocki ma gdzieś tak naprawdę przepisy prawa. Już to nieraz udowodnił. Przyznał publicznie, że skłamał w oświadczeniu przed notariuszem w sprawie mieszkania w Gdańsku na przykład. Normalny człowiek, każdy szary obywatel naszego kraju za coś takiego miałby zarzuty i prokuratora na głowie. No ale po 6 sierpnia nasz Karolek będzie miał immunitet i będzie miał w dupie prokuraturę, polskie prawo i wszystko inne. Tak czy inaczej czeka nas, jakby nie patrzeć, jazda bez trzymanki, moi drodzy. I powiem wam, że wkurza mnie to, że w tym samym czasie ta nasza koalicja dyskutuje, ilu będzie ministrów, kto będzie w nowym rządzie. No słabiutko, panie i panowie, bo jak widać druga strona nie szykuje się do współpracy, tylko na parzanki, że tak powiem to w przekroju, w przenośni. A stare, dobre, sprawdzone przysłowie mówi: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No a gdy widać zbliżającą się wojnę, to co robić? No na pewno nie rozbrajać się i nie rozpuszczać armii, ale co ja tam wiem? Moi drodzy, powiem wam tak. Czekają nas bardzo ciekawe czasy. Już widać, jak Nawrocki mebluje i kim mebluje tą swoją nową dziuplę. PiS za wszelką cenę chce odzyskać władzę i zrobi wszystko. Ja już to nieraz mówiłem i to się już nieraz potwierdziło, że oni nie cofną się przed niczym i trzeba o tym głośno i często mówić. Bo choć jeden Polak, który, nie wiem, odzyska świadomość, to już jest wielki sukces. Kiedyś zastanawiałem się, na czym polegał fenomen Hitlera, że zdobył takie rzesze zwolenników, że tylu za nim szło, że ślepo w niego wierzyli.
A recepta była bardzo prosta i widzę, że tyle lat po wojnie minęło, ale na naszym podwórku to się nadal sprawdza. A mianowicie wmówił najgłupszym, najbardziej prymitywnym ludziom w państwie, że są najmądrzejsi. I dokładnie tak samo jest właśnie z elektoratem PiS-u czy Konfederacji. No i tym akcentem pozwólcie, że zakończę te moje dzisiejsze wywody. Jak zawsze proszę piszcie, komentujcie, oceniajcie. My się widzimy w niedzielę o 18:00. Live będzie krótszy, będzie 2 godzinki trwał, bo jak wiecie jadę do Gdańska. Po niedzieli, jeśli już się zobaczymy, to dopiero pod koniec tygodnia, ale to wszystko na live'ie wam powiem. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję i co? Do zobaczenia w niedzielę o 18:00. Trzymajcie się. Cześć. Jak wiemy, tajnymi współpracownikami bezpieki przede wszystkim byli ci, którzy byli częścią aparatu władzy, ale wówczas podejmowali decyzje o współpracy z bezpieką w realiach państwa totalitarnego, jak przed rokiem 1989. Tak było z dużą częścią tych osób, które znamy dzisiaj jako byli działacze Solidarności, ale również tajni współpracownicy bezpieki. No, mamy również dużą, znaczącą grupę, zresztą aktywną do dzisiaj w życiu publicznym, byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, płatni zdrajcy pachołki Rosji, którzy jednocześnie byli również kapusiami Służby Bezpieczeństwa.